1 czerwca to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, które czekają na swoje święto. Tego dnia na świat przyszła Marilyn Monroe, gwiazda kina, która zdaje się, że była przez całe swoje życie jak dziecko we mgle. Marilyn, zanim stała się sławna, nie miała żadnych cech gwiazdy. Nawet nazywała się inaczej. Norma Jean Mortenson urodziła się w Los Angeles. Jej matka była związana z wytwórnią filmową, natomiast ojciec był nieznany. Istnieją spekulacje co do tego, kto mógł nim być. W krótkim okresie czasu matka Marilyn miała dwóch partnerów. Pierwszy to jej mąż, Edward Mortenson, i to jego nazwisko aktorka podawała w dokumentach, a drugi to Stanley Gifford, najprawdopodobniej biologiczny ojciec aktorki, o czym ma świadczyć fakt, że mieszkał z matką aktorki po jej narodzinach. Dwóch pretendentów na ojca Marilyn Monroe nie oznacza, że nadmiar osób chciało się nią zaopiekować. Niestety każdy, kto chociaż trochę kojarzy postać aktorki, wie, że trafiła do domu dziecka. Ojcowie, kimkolwiek byli, nie poczuwali się do opieki nad małą Normą. Natomiast matka aktorki była stałą pensjonariuszką szpitala psychiatrycznego. Co ciekawe, Gladys, bo tak miała na imię matka Marilyn, miała też inne dzieci z poprzednich związków. Te miały trochę więcej szczęścia, ponieważ trafiły właśnie pod opiekę ojców. Oczywiście nie byli to ani Mortenson, ani Gifford. Matka Marilyn została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym, kiedy aktorka miała zaledwie 7 lat. Powodem zaistniałej sytuacji była napaść na znajomego z nożem w ręku. Gladys podobno cierpiała na depresję z atakami agresji. Z tego powodu musiała się leczyć. W jej rodzinie zdarzały się choroby takie jak schizofrenia czy stany maniakalne. Według biografii aktorki sporządzonej przez Antoniego Summersa, Monroe była w 10 rodzinach zastępczych. Przez 2 lata przebywała w sierocińcu, a na koniec została objęta kuratelą. Jaka była Marilyn, zanim stała się sławna? Kto krył się pod imieniem i nazwiskiem Norma Jean? Norma Jean jako dziecko i nastolatka przebywała w wielu rodzinach zastępczych. Ostatnia z nich była daleko spokrewniona z matką aktorki. Kobieta, która pełniła rolę opiekunki Marilyn, wyszła drugi raz za mąż i postanowiła osiedlić się na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie zamierzała brać ze sobą 15-letniej Normy, jednak zdążyła uknąć plan doskonały. Ich sąsiadem był przyzwoity Jim Dougherty. Według matki zastępczej byłby świetnym mężem dla Normy. Młody mężczyzna zgodził się na tą propozycję, ale nie dlatego, że był zdesperowany. Miał dość duże powodzenie. Podobno usłyszał, że jeśli Norma nie wyjdzie za mąż, to wróci do domu dziecka. Jego moralność nie pozwoliła mu doprowadzić do takiej sytuacji. Zaraz po 16 urodzinach aktorki odbył się ślub. Podobno Marilyn była kiepską panią domu, jednak szybko się uczyła. Zresztą, czego można się spodziewać po tak młodej dziewczynie? Była niemal dzieckiem, w końcu miała 16 lat i tak naprawdę sama jeszcze potrzebowała opieki. Jej mąż ciężko pracował zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. We wspomnieniach aktorki było to raczej chłodne małżeństwo, jednak Jim twierdzi, że byli udaną parą. W końcu młodych dopadła wojna. Jim początkowo stacjonował blisko Stanów, co przyczyniło się do przeprowadzki małżeństwa. Jednak później wysłano go do Azji, gdzie po pewnym czasie odebrał pozew rozwodowy. Zanim sytuacja nabrała takiego obrotu, to Marilyn była wierną żoną, jednak pewne wydarzenie zmieniło jej stosunek do małżeństwa. W 1944 roku w Radioplane, fabryce części do sprzętu wojskowego, zorganizowano sesję zdjęciową, która miała podnieść morale społeczeństwa. Fotograf znalazł kilka ładnych twarzy, w tym panią Dougherty, czyli Normę Jean. Fotograf powiedział jej, że powinna zarabiać więcej, a jej miejscem nie jest fabryka. Fotograf zrobił kilka dodatkowych sesji, które przyniosły Marilyn kolejne kontrakty reklamowe. Wtedy aktorka wyprowadziła się z domu męża, zakończyła pracę w fabryce i oddała się modelingowi.
I przede wszystkim rzuciła Jima, który po otrzymaniu papierów rozwodowych chciał rozmówić się z żoną. Był naprawdę zaskoczony decyzją kobiety, którą znał i która dotrzymywała mu wierności. Jednak nasza bohaterka, nie oglądając się w przeszłość, postanowiła wyruszyć na podbój Hollywood. Czy jej życiorys nie przypomina choć trochę historii Holly Golightly ze Śniadania u Tiffany'ego? Jeszcze przed rozwodem Norma zmieniła imię i nazwisko na Marilyn Monroe. Stało się to przed podpisaniem kontraktu z jej pierwszą wytwórnią filmową. Początek pobytu Marilyn w Hollywood to seria wzlotów i upadków, raczej z tendencją do tego drugiego. Praca na zachodnim wybrzeżu okazała się nie lada wyzwaniem. Przede wszystkim aktorka musiała bardzo dużo ćwiczyć, zarówno grę aktorską, jak i śpiewanie. Monroe także dbała o formę. Uprawiała jogging, podobno uprawiała właśnie ten jogging zanim stało się to modne. W niektórych książkach można znaleźć nawet jej zdjęcia właśnie z porannego biegania. Jednak pomimo tego w gorszych okresach bardzo tyła. Niektórzy przyjaciele gwiazdy twierdzą, że nadmiar kilogramów był związany z urojonymi ciążami. Same ciąże też są ciekawym wątkiem związanym z jej hollywoodzką przygodą. Istnieje wiele spekulacji na temat dzieci aktorki. Osoby z jej bliskiego otoczenia twierdzą, że Marilyn urodziła dziecko jako 14- lub 15-latka i oddała je do adopcji. Inni mówią o ciąży z okresu początku kariery, kiedy miała około 20 lat. Jedno jest pewne, kiedy związała się z synem Charlie'ego Chaplina, zaszła w ciążę, ale ją usunęła. Syn Chaplina nie był jedynym mężczyzną w jej młodym życiu. Z licznych biografii aktorki wynika, że nawiązała ona przyjaźnie i romanse z wieloma mężczyznami. Nie wszyscy mieli wpływy w świecie show biznesu, z wieloma z nich podtrzymywała znajomość do końca życia. Po podpisaniu kontraktu z 20th Century Fox związała się z młodym aktorem Tommym Zachnem. Oprócz koleżeńskich relacji łączyła ich intymna więź. Po roku pracy z wytwórnia nie przedłużyła im kontraktu. Sami utrzymywali wersję, że głównym powodem był ich romans, który nie podobał się kierownictwu z wielu przyczyn. Kolejny ważny mężczyzna w jej życiu to niejaki Skolski, który pisał dla New York Post. Wiele osób liczyło się z jego opinią. Swoim artykułem potrafił komuś poprawić lub zepsuć reputację. Życie Marilyn upływało na pracy, nauce oraz klepaniu biedy. Jej sytuacja finansowa była nieciekawa. W końcu pewne małżeństwo udzieliło jej wsparcia i zamieszkała razem z nimi. Jej nowi znajomi byli związani z przemysłem filmowym. Marilyn jako początkująca aktorka niestety wpadła w krąg gwiazd robiących karierę przez łóżko. Według wspomnień jej znajomych aktorka przyznawała się do takich zachowań. Co więcej, twierdziła, że można połączyć przyjaźnie z bardzo bliskimi relacjami. Oczywiście my nie wiemy, jak było do końca naprawdę. Być może wiele osób, które pojawiło się w życiu Marilyn, zmyślało na przykład to, że była z nimi w jakiejś bliskiej relacji. Natomiast rzeczywiście w biografiach aktorki można znaleźć wiele wywiadów, które mówią właśnie o tym, że jednak ta aktorka miała liczne romanse. Jednym z pierwszych mężczyzn, z którymi związała się Marilyn, był Ben Leon. Następnie Joseph Schenck, bardzo stary mężczyzna, który znał wiele młodych aktorek. To on pomógł Marilyn w zdobyciu kontraktu z Columbia Pictures w 1948 roku. Następnie aktorka umawiała się z 32-letnim Fredem Kruegerem. Byli ze sobą całkiem długo. Aktorka chciała mieć z nim dziecko, jednak ten zdecydowanie odmawiał. Wypominał Monroe braki w wykształceniu oraz dziwaczny sposób bycia. Sama aktorka podczas związku usunęła ciążę. Po odejściu kolejnego kochanka Marilyn zdecydowała się na relację z Johnem Haydem. Mężczyzna miał już około 70 lat. W trakcie ich znajomości zmarł. Jednak bardzo pomógł Marilyn, inwestował w jej wygląd oraz naukę gry aktorskiej. Pod koniec życia bardzo chciał zobaczyć się z aktorką, jednak ta zupełnie go zignorowała. Kiedy dowiedziała się o jego śmierci, popadła w depresję, miała wyrzuty sumienia, że nie odwiedziła go przed śmiercią. Wtedy też miała miejsce jej pierwsza próba samobójcza. Przedawkowała leki nasenne. Myślę, że ta sytuacja pokazuje to, jak wrażliwą osobą była Marilyn, ale też z drugiej strony pokazuje,
że aktorka nie do końca chyba panowała nad swoimi emocjami i decyzjami. Jednak tym razem szczęśliwie została znaleziona przez swoją współlokatorkę Nataszę, która uczyła ją gry aktorskiej. Marilyn była bardzo zależna od Nataszy. Kiedy grała, oglądała się na Nataszę, aby zyskać potwierdzenie, że to, co robi, jest w porządku. Później Nataszę zastąpi Paula Strasberg. Jednak ta druga w ogóle nie znała się na aktorstwie. Cała sytuacja zdradza, jak bardzo niepewną siebie osobą była Marilyn. Po pierwszej próbie samobójczej Marilyn powoli dochodziła do siebie. Zapisała się na kursy z zakresu sztuki przy uniwersytecie. Czytała wiele książek, zaczęła też pobierać lekcje u syna popularnego pisarza Czechowa, jednak nadal towarzyszyło jej lekkie załamanie. Pomimo wszystko nie był to najgorszy okres w życiu aktorki. Poznała wtedy wielu wpływowych ludzi, oczywiście mężczyzn, między innymi Spirosa Scourasa, był to szef 20th Century Fox, Eliego Wallacha czy reżysera o nazwisku Kazan. Oczywiście z Kazanem nawiązała romans. Początek nowej dekady, czyli lat 50., przyniósł jej wiele zmian. Podczas kręcenia sztuki w Nowym Jorku wpadł w jej oko pisarz Arthur Miller, zresztą wzajemnością. W ogóle myślę, że ta dość duża liczba kochanków świadczy o tym, że Marilyn posiadała taki swój urok osobisty, była bardzo ładna, bardzo kobieca, zwracała na siebie uwagę. Ale wracając do jej historii, co było dalej? Miller był w tym czasie żonaty, a Marilyn romansowała i przyjmowała wiele ról. Szkoliła warsztat aktorski i bywała w towarzystwie, gdzie wzbudzała zainteresowanie swoim wyglądem i charyzmą. Dzięki Scourasowi na jednym z bankietów dostała podwyżkę od wytwórni. Jednak jej chwilowy sukces mógł zostać zaprzepaszczony w jednej chwili. Wiosną 1952 roku wybuchła afera kalendarzowa. 3 lata wcześniej Marilyn, pozbawiona pracy, musiała jakoś zarobić na siebie. Postanowiła pozować do nagich zdjęć. Po kilku latach ktoś z branży dokopał się do tych fotek i opublikował je w niszowym magazynie dla mężczyzn. Wytwórnia filmowa była załamana. Jednak aktorka wzięła sprawę w swoje ręce i zdecydowała się na wywiad, w którym powiedziała, że przemierała wtedy głodem i zgodziła się na wykonanie zdjęć. To miało wzbudzić współczucie u ludzi i tak też się stało. W 1953 roku jej nagie zdjęcie wykupił wtedy mało jeszcze znany Hugh Hefner. Umieścił je na okładce swojego nowego pisma Playboy. Na zdjęciu Monroe miała ubranie oczywiście doklejone przez grafika. Sama okładka Playboya nie była jej jedynym sukcesem. Początek lat 50. to czas, kiedy Marilyn dostawała dobre role w docenianych filmach. Pomimo tego, że trudno się z nią pracowało, choćby dlatego, bo spóźniała się na plan, często z trywialnych powodów, to aktorzy ją lubili. W latach 1952-1954 zagrała w 3 znanych filmach: Niagara, Mężczyźni bolą, Blondynki oraz Jak poślubić milionera. Po drugim filmie zyskała status gwiazdy. Wraz z Jane Russell odcisnęła swoją dłoń i szpilkę w Alei Gwiazd. Natomiast po trzecim z wielkich filmów została doceniona przez krytyków. Pomimo wielu trudnych sytuacji na planie z Marilyn w roli głównej, okazało się, że aktorka wypadła lepiej niż się spodziewano, przewyższając charyzmą swojej koleżanki z planu, między innymi Lorraine Bacall. W tym czasie Marilyn zaczęła sięgać po narkotyki. W jej życiu coraz częściej pojawiał się alkohol i to w dość dużych ilościach. Znajomi aktorki twierdzą, że Monroe cierpiała na depresję. Mierzyła się z ciągłym strachem, bardzo bała się samotności. Być może używki były dla niej ukojeniem, jednak nałóg był zagrożeniem dla aktorki. Można się zastanawiać, czy Marilyn miała powody, aby czuć się samotna. Przecież była lubiana pomimo licznych wad. Miała też krąg znajomych, jednak ona szukała stałego związku. Podobno chciała mieć dzieci. W ogóle, to według relacji jej znajomych sama zachowywała się jak dziecko. Jej byli partnerzy uważają, że była bardzo narcystyczna i potrafiła kochać tylko siebie. Jeżeli mowa o związkach damsko-męskich, to aktorka przez 2 lata była w nieformalnym związku z Joe DiMaggio. Od początku kręcenia Niagary do premiery Jak poślubić milionera. Później wzięli ślub. Nie było to szczęśliwe małżeństwo. Joe bardzo chciał być z Marilyn, jednak Monroe już nie do końca. W ciągu ich narzeczeństwa aktorka miała liczne romanse, z których pozostały różne anegdoty. Podobno DiMaggio był bardzo zazdrosny i gdyby wiedział o tych wszystkich wyczynach, wpadłby w szał.
Poszukująca miłości Marilyn postanowiła powiedzieć sakramentalne tak byłemu sportowcowi, który był maskotką Ameryki, a także przyjacielem wielu wpływowych ludzi. Ich związek oraz późniejsza batalia sądowa mogłaby posłużyć jako scenariusz do filmu. Kiedy Marilyn kręciła Rzekę bez powrotu w bardzo niebezpiecznych warunkach, o mało co nie utonęła, postanowiła uknąć małą intrygę, aby trochę odpocząć od pracy. Udawała, że złamała nogę. Ekipa filmowa szybko zaopiekowała się aktorką, jednak złamania nie stwierdzono. Pomimo tego Monroe była wolna od pracy. Wtedy przyjechał do niej zatroskany DiMaggio. Razem spędzili kilka dni. Po wspólnie spędzonym czasie Joe postanowił oświadczyć się Marilyn, jednak ona nie przyjęła pierścionka. Zakończenie tego wątku jest banalne. Joe powiedział aktorce, żeby wzięli szybko ślub, ponieważ on leci do Japonii w interesach. Tam mogliby spędzić miesiąc miodowy. Pod wpływem tego argumentu Marilyn szybko zmieniła zdanie. Tak para postanowiła zlegalizować związek. Ślub nie był hucznym weselem, jednak wzbudzał niemałe kontrowersje wśród społeczności. Przed Urzędem Stanu Cywilnego zebrało się ponad 1000 ludzi. Wszyscy chcieli ją zobaczyć. Romantyczna i kobieca Marilyn nie założyła w tym dniu białej sukni. Była ubrana w zwykły kostium z futerkiem. W dniu ślubu młodzi małżonkowie wymienili się prezentami. Marilyn dostała złotą obrączkę z brylantami, a DiMaggio słynne kalendarzowe zdjęcie swojej żony. Miesiąc miodowy w Azji był jak preludium do rozstania. Marilyn nudziła się w Japonii. Głównie z powodu Joe'ego, który spotykał się w interesach i ze znajomymi. Aktorka wpadła na pomysł wyjazdu do Korei, gdzie mogłaby zaśpiewać dla żołnierzy. Tam zaśpiewała 3 piosenki, wzbudzając duże zainteresowanie armii. Jej mąż pozostał w Japonii. Jednak nie był zadowolony z występków swojej nowej żony. Podobno był to początek przemocy fizycznej ze strony DiMaggia. Historie, które opowiadała Marilyn, może nie zawsze były prawdziwe, ale istnieją świadkowie, którzy widzieli, a nawet pomagali zatuszować sińce na ciele aktorki. Powrót do USA nie oznaczał jeszcze rozwodu, choć od miesiąca miodowego do rozstania było jeszcze 8 miesięcy. W tym czasie pomiędzy Marilyn a DiMaggiem było dużo kłótni. On zdecydowanie nie zgadzał się na zachowania swojej żony. Przede wszystkim za dużo pokazywała. Żarty i przyjęcia z jej udziałem były seksistowskie i niesmaczne, oczywiście według DiMaggia. DiMaggio nie mógł patrzeć na według niego kompromitującą scenę, kiedy kręcono słomianego wdowca. Mowa o scenie, gdzie Marilyn walczy z podmuchem wiatru, przytrzymując sukienkę. Podobno po powrocie do domu doszło do strasznej awantury pomiędzy Marilyn a Joe. Aktorka nie chciała dłużej tkwić w takiej sytuacji i postanowiła się rozwieść. Jednak współczesny świat nie był łaskawy dla ówczesnej gwiazdy kina. Marilyn, czyli symbol pożądania oraz aktorka na czasie, nie spotkała się z uznaniem i współczuciem. Ówczesne społeczeństwo stanęło w obronie DiMaggia. Jak można było zostawić ulubieńca Amerykanów? Sam Joe zachował spokój. Nie obawiał się tłumów podczas spotkania z prasą. Podobno sama Monroe przeżywała wtedy istne napady paniki. Pewnego razu, kiedy musiała przedrzeć się przez tłum ciekawskich dziennikarzy, dostała chusteczkę, która, jak się okazało, była zabrudzona ludzkimi fekaliami i był na niej bardzo brzydki napis. Postawa DiMaggia i jego publiczny spokój mógł wskazywać na to, że sportowiec nie przejmował się rozchwianą emocjonalnie blondynką. Jednak wcale tak nie było. Jak wiemy, Joe skrywał emocje. Jego złość znajdowała ujście w 4 ścianach. Doświadczyła jej nie tylko nasza bohaterka, ale też jej poprzedniczka, czyli była żona DiMaggia, która także oskarżyła go o nadużywanie przemocy. Według wspomnień znajomych aktorki, DiMaggio wynajął detektywów, którzy mieli znaleźć kochanków gwiazdy. Nie wiadomo, po co ich szukał, raczej chciał wymierzyć im sprawiedliwość. Pewnego razu doszło nawet do sytuacji, gdzie grupa śledczych DiMaggia, wspomagana przez Franka Sinatrę, włamała się do niewłaściwego mieszkania, ponieważ myśleli, że tam zastaną Marilyn z kochankiem. Marilyn owszem była pod tym adresem, ale w innym mieszkaniu. Rozwód aktorki z jej pierwszym mężem był dość specyficzny. Podobno małżonkowie utrzymywali ze sobą kontakty bliższe nawet w dniu rozwodu. Pomimo tego chcieli się rozstać. Istotne jest to, że DiMaggio wspierał żonę podczas jednej z jej operacji. Jeszcze przed rozwodem, ale już po nadaniu pozwu zjawił się wraz z Marilyn na premierze Słomianego Wdowca.
W 1954 roku Marilyn jako oficjalna gwiazda pięła się po szczeblach kariery. Zmieniła nieco grono przyjaciół, postanowiła się dalej kształcić. Nadal nie była pewna swojej techniki aktorskiej, co wiązało się z tym, że musiała pobierać lekcje aktorstwa. Zerwała kontakty z Nataszą, podobno w dość nieprzyjemny sposób, i zapisała się do szkoły aktorskiej Lee Strasberga. I tego pana Lee Strasberga możemy też kojarzyć z historii Sharon Tate. Chciała grać metodą Stanisławskiego, jednak aktorka nie do końca rozumiała, o co w tej metodzie chodzi, przynajmniej według niektórych osób. Z czasem kariera Monroe nabierała tempa. Słynąca ze spóźnialstwa i z czasem arogancji aktorka zagrała w wielu dobrych filmach. Nie chciała grać głupich kokietek, postanowiła przyjmować poważne role. Jednak reżyserzy nie byli pewni, czy podoła takim wyzwaniom. W późniejszym czasie współpraca z nią będzie prawdziwym koszmarem dla reżyserów i aktorów. W 1955 roku aktorka wraz ze wspólnikiem pomieszkiwała z jego rodziną i założyła wytwórnię filmową. Dzięki niej udało się stworzyć film Książę i aktoreczka. Film został przychylnie przyjęty przez widzów. Książę i aktoreczka był ostatnim filmem przed dłuższą przerwą w graniu. Później Marilyn wróciła do wytwórni Foxa. Podpisała bardzo korzystny kontrakt, który zasilił jej budżet. Umowa z wytwórnią mówiła o tym, że Marilyn będzie miała wpływ na wybór reżyserów oraz grających z nią aktorów. Zanim przejdę do ostatniego aktorskiego wzlotu Monroe, przybliżę jej związek z Arthurem Millerem oraz to, co działo się z nią poza planem. Bez wątpienia te lata bardzo odbiły się na aktorce i są niestety historią powolnego upadku Marilyn jako człowieka. W 1955 roku Marilyn odnowiła swoją znajomość z Arthurem Millerem. Jednak ich relacja nie miała publicznego charakteru. Zdecydowanie był to inny rodzaj związku niż z DiMaggio. Jeśli mowa o byłym mężu, to podobno po rozwodzie nadal prześladował aktorkę i byli małżonkowie od czasu do czasu się spotykali. Natomiast Arthur i Marilyn wzajemnie korespondowali oraz umawiali się na spotkania. Podobno kochankowie dzwonili do siebie, ale kiedy jedno prosiło drugiego do telefonu, to posługiwali się ustalonymi wcześniej fałszywymi nazwiskami. Ich romans bardzo długo został zachowany w tajemnicy. Podobno nawet najbliżsi znajomi aktorki nic nie wiedzieli o Millerze. Warto wspomnieć, że w tym czasie Marilyn przechodziła przez trudne chwile związane ze swoim stanem zdrowia. Denerwowała się przed kamerą, miała ataki paniki i agresji, wykazywała niepokojące zachowania oraz zaczęła nadużywać leków. Jedną z osób, które troszczyły się o aktorkę, była niejaka Paula Strasberg, żona Lee Strasberga. Marilyn uwiesiła się na tej rodzinie, przebywała z nimi i spędzała wolny czas. Paula miała jej doradzać w sprawie gry aktorskiej, jednak żona Strasberga nie miała pojęcia o teatrze. Podobno jej zdolności pedagogiczne z zakresu gry aktorskiej były wyśmiewane przez osoby pracujące z Marilyn. Arthur starał się wspierać aktorkę w trudnych sytuacjach. Był jedną z osób, która musiała wyliczać dla Marilyn tabletki. Związek z 40-letnim pisarzem dobrze wpłynął na aktorkę. Okazało się, że miło spędzają czas. Monroe traktowała Millera jako przewodnika, tak jak on chciała być odczytana i poznawać nowe rzeczy. Początkowo ich związek był sielanką. Para, pomimo dużej dyskrecji, nie była w stanie zachować anonimowości. Kiedy media dowiedziały się o ich związku, para zaczęła być śledzona przez dziennikarzy. Zmęczony brakiem prywatności Arthur Miller postanowił zorganizować konferencję prasową. Było to tuż przed ślubem z aktorką. Tego samego dnia, przed zapowiedzianą konferencją, wydarzył się wypadek. Marilyn, Arthur, kierowca samochodu oraz rosyjska arystokratka spędzająca z nimi czas byli ścigani przez dziennikarzy. Kierowca nie znał dobrze okolicy i podczas ucieczki zderzył się z drzewem. W wyniku wypadku ich towarzyszka wypadła przez przednią szybę, rozcięła sobie tętnicę i zmarła. Po wypadku Marilyn dostawała naprzemiennie histerii i wybuchała płaczem. Jednak mimo wszystko obydwoje zjawili się na konferencji. Tego samego dnia postanowili, że wezmą ślub. Uroczystość była spontaniczna. Na ślub cywilny Marilyn poszła w spódnicę i sweterku. Dopiero na drugim ślubie miała już białą sukienkę. Ceremonia odbyła się w obrządku judaistycznym. Później zorganizowano przyjęcie. Podczas ślubu para miała pożyczone obrączki. Jakiś czas po uroczystości Miller zakupił dla nich własne
pierścionki z wygrawerowanymi sentencjami, inne dla każdego małżonka. Marilyn otrzymała pierścionek z napisem teraz, to znaczy wieczność. W 1956 roku Marilyn zaczęła kręcić film Książę i aktoreczka. Film był kręcony w Anglii wraz z Laurence'em Olivierem. Zanim doszło do bezpośredniej współpracy, Olivier chciał wypytać wszystkich reżyserów o pracę z Marilyn. Wiedział tyle co nic. Aktorka miała swój własny styl, instynktowny sposób grania. Była trudna na planie i łatwo było ją urazić. Jak się okazało, współpraca była niestety koszmarna. Marilyn złośliwie spóźniała się o 9 godzin na plan filmowy, była arogancka i bezczelna. W związku z tym Olivier próbował zaprzyjaźnić się z Paulą Strasberg, która była cały czas przy Marilyn i mogła jakoś na nią wpłynąć, jednak to nic nie dało. Paula była małomówna, a brednie, które wygadywała Marilyn, były nie do przyjęcia. Po zakończeniu realizacji filmu Marilyn zgodziła się przeprosić całą ekipę za swoje zachowanie. Wydaje się, że po takich eskapadach na planie film powinien zostać absolutną klapą. Jednak tak się nie stało. Film okazał się całkiem dobry, a Monroe otrzymała pozytywne recenzje krytyków. I rzeczywiście aktorka posiadała taki czar, że pomimo tego, że trudno się z nią współpracowało, reżyserzy i aktorzy bardzo narzekali na tą współpracę na planie, to później koniec końców filmy z Marilyn były bardzo udane, ona sama wypadała na nich świetnie. Jak mówiłam wcześniej, zachowanie Marilyn było nie do zniesienia nie tylko podczas pracy, ale też w domu. Podczas pobytu w Anglii Miller opuścił na jakiś czas Europę, ponieważ chciał odwiedzić swoją córkę. Marilyn nie zrozumiała tego. Kto miałby jej teraz podawać leki? Jedyną zaufaną osobą była Paula Strasberg. W tym czasie pojawił się pierwszy kryzys w małżeństwie. Podobno Marilyn przeczytała notatki Millera, z których wynikało, że bardzo się na niej zawiódł. Porównywał ją do swojej poprzedniej żony, co dla samej Marilyn było bardzo dużą obrazą. Monroe zaczęła mieć problemy ze snem, musiała zażywać leki, pewnego razu nawet przedawkowała. Coraz częściej dochodziło do napadów histerii. W tym czasie Marilyn, oprócz leczenia farmakologicznego, podjęła psychoterapię opartej na psychoanalizie Freuda. Marilyn była pod opieką psychiatry, który od czasu do czasu pojawiał się na planie. Monroe miała za sobą epizod w szpitalu psychiatrycznym. Po zakończeniu zdjęć w Anglii Millerowie wrócili do Stanów. Tam Marilyn postanowiła, że na jakiś czas zrezygnuje z grania w filmach. Ta przerwa trwała 2 lata. W tym czasie małżeństwo zaszyło się w wiejskim domku, gdzie Marilyn i Arthur mogli prowadzić zwyczajne życie bez obstawy dziennikarzy. Problemy psychiczne nie opuszczały Marilyn, choć na początku nieco się wyciszyła, jednak po dramacie, jakim ją spotkał, znowu zaczęło być gorzej. Jej stan był po prostu niestabilny. Marilyn przeżyła pierwsze poronienie. Została znaleziona w ogrodzie, zwijająca się z bólu. Po tym wydarzeniu Monroe miała obsesję na punkcie uśmiercania zwierząt. Na przykład wyrzucała z powrotem do wody złowione ryby. Tak samo było ze ściętymi kwiatami. Potrafiła włożyć do ziemi uciętą roślinę. Te fakty też pokazują, jak bardzo wrażliwa była Marilyn. Pokazuje to, jak poronienia odcisnęły bardzo duże piętno na jej życiu. Po poronieniu Marilyn dostała propozycję zagrania w komedii. Pół żartem, pół serio. Powrót do grania w filmach był dla niej trudny. Od 2 lat nie pojawiła się przed kamerą. To musiało być bardzo stresujące dla kobiety, która była pełna kompleksów. Nie wiedziała, czy dobrze gra i stresowała się na planie filmowym. To, co działo się na planie, nie było komedią, lecz dramatem. Marilyn spóźniała się na plan filmowy, była niemiła, czasem z powodu jej nieobecności odwoływano zdjęcia. Aktorka wcale nie cieszyła się wyrozumiałością ze strony ekipy. Główni aktorzy wręcz krzyczeli na nią, natomiast jeden z odtwórców głównych ról, który zagrał scenę pocałunku z Marilyn, wyznał, że całowanie aktorki można porównać do całowania Hitlera. Podczas pracy na planie Marilyn w końcu zasłabła. W wyniku skrajnego wyczerpania trafiła do szpitala. Była oczywiście pod opieką psychiatry. W szpitalu okazało się, że aktorka znowu jest w ciąży. Zrozkany Miller poprosił reżysera, aby oszczędzał jego żonę i aby ta kończyła pracę przed 15. Kiedy reżyser to usłyszał, odparł, że Marilyn nie ma do południa w pracy. Nikt nie wiedział, gdzie w tym czasie przebywała Monroe.
Druga ciąża Marilyn zakończyła się utratą dziecka. Po tym wydarzeniu aktorka jeszcze bardziej się załamała. Po zakończeniu zdjęć do komedii Marilyn rozpoczęła zdjęcia do filmu Pokochajmy się, z tytułem adekwatnym do tego, co działo się w życiu aktorki. Oczywiście słowa zawarte w tytule raczej nie byłyby skierowane do męża, ale do jej kochanków. Jej najpopularniejszym przyjacielem w tym czasie był Yves Montand. Co gorsza, aktorka przyjaźniła się z jego żoną, podobno potrafiły rozmawiać ze sobą całą noc. Sam Yves, poza tym, że był kochankiem, to grał główną rolę w filmie z Marilyn. Musiał znosić jej wybryki, jednak nie zamierzał ich pokornie tolerować. Znajomość z francuskim aktorem została zakończona, ale tylko na pewien czas. Po rozstaniu z Millerem, Marilyn za wszelką cenę chciała z kimś być. Odnawiała kontakty ze swoimi byłymi kochankami. Zadzwoniła też do Montanda. Ten chciał się z nią spotkać, jednak kiedy dowiedziała się o tym jego żona, zadzwoniła do Monroe i wręcz ubłagała ją, aby ta zostawiła jej męża. A w ogóle skąd francuski aktor w amerykańskim filmie? Po prostu na pewnym etapie kariery Marilyn prawie nikt nie chciał z nią grać. Wiele aktorów było zniechęconych, głównie jej zachowaniem. Podczas kręcenia filmu jej małżeństwo chyliło się ku upadkowi. Miller był upokarzony nie tylko poprzez zdradę, ale też słownie. No i to też pokazuje, że Marilyn nie do końca potrafiła zakończyć te swoje relacje. Oczywiście jest to trochę zrozumiałe, nie miała żadnych wzorców z dzieciństwa. To jej dzieciństwo było bardzo trudne, nie doświadczyła żadnego małżeństwa swojej matki, nie miała się na co napatrzeć, nie wiedziała, jak można się komunikować, jak można rozwiązać pewne problemy i wydaje mi się, że sam nawet taki stosunek do Millera już pod koniec ich małżeństwa właśnie pokazuje to zagubienie Marilyn, brak wzorców rodzinnych. Ale przejdźmy teraz do filmu. Skłóceni z życiem to ostatni film, który można skojarzyć z jej małżeństwem. Scenariusz został oparty na podstawie sztuki Artura Millera. Pisarz specjalnie stworzył ten dramat dla swojej żony. Podobno ten film miał uratować ich małżeństwo. Niestety stał się symbolem zdrady i upokorzenia. Jak łatwo się domyślić, para musiała się oficjalnie rozstać i w 1961 roku ogłosili separację z powodu niezgodności charakterów. Podczas kręcenia filmu Marilyn oczywiście spóźniała się na plan, ale bardzo szybko wylądowała w szpitalu psychiatrycznym. Jej współpracownicy starali się być dla niej wyrozumiali, jednak zachowanie aktorki było po prostu nieznośne. W tym czasie zdarzało się jej przydawkować leki. Jedyną osobą, która miała nad nią kontrolę, była Paula Strasberg, bardzo nielubiana wśród ekipy filmowej. Tego roku Marilyn z polecenia swojej psychiatry zaczęła też korzystać z usług psychoterapeuty Ralpha Greensona. Ralph miał opinię dobrego terapeuty, był znany z troski o swoich pacjentów. Pierwszy problem, który chciał rozwiązać, to lekomania. Jak się okazało, na terapii narkomania aktorki. Marilyn chodziła do różnych psychiatrów, aby wypisywali jej leki. Zazwyczaj były to leki nasenne, ale też pobudzające, szczególnie przydatne podczas pracy. Ta mieszanka substancji, które nie były zażywane zgodnie z zaleceniami, wyniszczyła organizm aktorki, a Greenson, czyli cudowny psychoterapeuta, nie był w stanie tego wyegzekwować. I tutaj też pojawia się kolejny fakt, który nam mówi o tym, że tak naprawdę bardzo trudno było pomóc Marilyn. Było tutaj dużo uzależnień i od leków. Do tego jeszcze dochodziły takie problemy, które można byłoby wypracować na terapii. Sama aktorka nie miała też osoby, która rzeczywiście mogłaby się nią zająć, zaopiekować, która by podjęła próbę, żeby ją wyprowadzić na prosto. I niestety Marilyn zaczęła coraz bardziej się staczać. W 1960 roku aktorka trafiła do szpitala psychiatrycznego, poszła tam dobrowolnie, czyli jakby już widać, że ona sama czuła, że nie panuje nad sobą. Jednak szpitalny reżim okazał się nie do zniesienia. Aktorka nie akceptowała życia w zamknięciu bez swoich prywatnych rzeczy. Po wybuchu złości zamknięto ją na oddziale dla niebezpiecznych. Podczas pobytu w szpitalu Marilyn stwierdziła, że nie jest chora psychicznie, w przeciwieństwie do osób, które tam spotkała. Wyjście z placówki nie było już takie proste. Ostatecznie DiMaggio pomógł jej wyjść z placówki, a później się nią opiekował.
Po zakończeniu zdjęć Clark Gable zażartował, że dobrze, że to już koniec. Oczywiście po zakończeniu zdjęć do skłóconych z życiem. Clark Gable zażartował, że to dobrze, że to już koniec pracy z Marilyn, ponieważ dalsza współpraca doprowadziłaby go do zawału. Rzeczywiście dzień później zmarł na zawał. Aktorka bardzo przeżyła śmierć aktora. Przez wiele lat uważała go za swojego ojca. Dlaczego? Kiedy była mała, jej matka pokazała jej zdjęcie Clarka i powiedziała, że to jej ojciec. Po tych wszystkich przeżyciach, jak pobyt w szpitalu, separacja z Millerem i śmierć Gable'a oraz krytyka najnowszego filmu, Marilyn musiała wszystko odreagować. Niestety nie był to wyjazd u góry u boku kogoś bliskiego, ale Marilyn znowu zaczęła brać leki. Zaniedbała się. Niektórzy twierdzą, że się nie myła i dom był oblepiony brudem. No i niestety to jest kolejny fakt, który pokazuje, jak w bardzo złej sytuacji była aktorka. Najprawdopodobniej przeżywała tak epizody depresyjne, no i niestety nie otrzymywała tej należytej pomocy. W 1961 roku znalazła koleżankę do kieliszka i narkotyków. W tym roku zawarła znajomość z rodziną Kennedy, która, jak twierdzą niektórzy, położyła ją do grobu. Zanim przejdę do znajomości z braćmi Kennedy, przybliżę Wam trochę poglądy polityczne Marilyn. Są dość ciekawe i rzucają trochę inne światło na gwiazdę, którą uznaje się za symbol piękna i element pożądania, być może tylko głupią blondynkę. Marilyn miała liberalne poglądy, była za równouprawnieniem kobiet oraz praw dla Afroamerykanów, czyli jej poglądy były bardzo postępowe, jak na tamte czasy. Wspierała inicjatywy na rzecz biedniejszej części społeczeństwa, sama utożsamiała się z klasą robotniczą. Jej pierwsza praca to przecież składanie części w fabryce. Nie bez znaczenia pozostawał związek z Millerem, który na pewno przypieczętował te poglądy. Sam pisarz spędzał kilka tygodni w roku pracując, mówiąc bardzo lakonicznie, przy taśmie. Marilyn oficjalnie należała też do Partii Demokratycznej. Dzięki swoim przekonaniom mogła znaleźć nić porozumienia z Kennedym, który był reprezentantem tych samych poglądów co ona. Jednak ją oraz dwóch braci z zacnego amerykańskiego klanu łączyły znacznie bliższe stosunki. Podobno aktorka poznała Jacka Kennedy'ego w 1954 roku, kiedy był senatorem. Wraz z aktorką spotykali się w zachodniej części Stanów. Tam mogli zachować anonimowość. Swoją znajomość odnowili przed ostatecznym rozstrzygnięciem wyborów prezydenckich w 1960 roku. Niezwykle istotne jest, że właśnie w tym czasie Marilyn przechodziła najgorszy kryzys w swoim życiu. Zmagała się z alkoholizmem oraz uzależnieniem od narkotyków. Miała epizody depresji i paranoi. Jej psychiatra obawiał się, że popełni samobójstwo. Na jej stan zdrowia wpłynęła także decyzja o zawieszeniu zdjęć do filmu Something Got to Give oraz wyrzucenie jej z wytwórni, dla której pracowała. Jej znajomi sugerowali, że Marilyn miała schizofrenię. Obecnie przypisuje się jej zaburzenia osobowości typu borderline. Jej znajomi sugerowali, że Marilyn miała schizofrenię. Obecnie przypisuje się jej zaburzenia osobowości typu borderline. Czytając o tym zaburzeniu, można stwierdzić, że aktorka wykazywała wiele cech charakteryzujących osobowość z pogranicza. Jednak my jeszcze wróćmy do tego romansu. Osoby, które widziały prezydenta i Marilyn razem, nie miały wątpliwości co do romansu pomiędzy tymi dwojga. Pewnego razu członek sztabu wyborczego Johna przyłapał wtedy jeszcze kandydata na prezydenta i aktorkę w dwuznacznej sytuacji. Podobno nie byli w tym wcale skrępowani. Po objęciu urzędu Marilyn zaczęła romansować z Bobem, czyli Robertem Kennedym. Istnieje wiele świadków potwierdzających tę relację. Między innymi Paula Strasberg, Sydney Skolsky czy sam psychiatra gwiazdy dr Greenson. Także bliscy sąsiedzi posiadłości Kennedy widzieli, że Marilyn często przyjeżdża do posiadłości rodziny. W pewnym momencie sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Marilyn była coraz bardziej niezrównoważona, raz miała dobry, a raz zły humor. Nastroje zmieniały się co chwila niczym w kalejdoskopie. Doradcy prezydenta ostrzegali braci przed romansem, który stał się sprawą publiczną, szczególnie po występie Marilyn dla prezydenta podczas jego urodzin. Poza tym aktorka utrzymywała stałe kontakty z braćmi Kennedy oraz mafią, która zbierała na nich taśmy. W wyniku wielu śledztw ustalono, że istniało kilkadziesiąt taśm z nagraniami spotkań Marilyn i Johna. Aktorka była na celowniku służb specjalnych już od dawna, głównie
przez jej znajomych, począwszy od potencjalnych komunistów po członków mafii. Marilyn zmarła w swoim domu 4 sierpnia 1962 roku. Oficjalną przyczyną śmierci było przedawkowanie narkotyków. Jednak w mediach roi się od teorii spiskowych na temat śmierci aktorki. Jedną z najsłynniejszych jest ta, że bracia Kennedy postanowili uciszyć aktorkę i po prostu ją zabili. Według zeznań znajomych, po śmierci aktorki w domu, w którym mieszkała, zginęło wiele rzeczy. Podobno teren nie został odpowiednio zabezpieczony. Pogrzeb gwiazdy przygotował DiMaggio, jej wierny były mąż, który zawsze ratował ją z opresji, nawet podczas ostatniej drogi życia. Marilyn jest symbolem seksapilu oraz piękna. Już za życia została doceniona jako aktorka. Monroe miała wiele talentów. Oglądając filmy z Marilyn, zwróciłam uwagę, że miała niesamowity talent wokalny. Jej życie i osiągnięcia oraz charyzma spowodowały, że stała się ikoną. Jak twierdzą osoby z jej otoczenia, Marilyn zawsze była zdeterminowana, aby osiągnąć sukces. Zapłaciła za to najwyższą cenę.